Dobrze nam się sprawuje, jego się nie rozerwie. Niby on ma te 200 koni, ale w rzeczywistości on ich nie ma. Zjadła go ta robota, mój Boże, aż szkoda chłopaka, bo się pieklił dzień z nocą. Na postojówkach, no gdzie człowiek może jechać drogą? O, i humor mi się poprawił, prawda? Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, to jest nasz ciągnik Froschritt 303D z napędem na 4 koła. Zalicza się raczej już nie do ciągników ciężkich, tylko do ciągników takich, można powiedzieć, no półciężkich, bo już dziś są ciągniki, które mają po 200, po 300, nawet po 500 koni mechanicznych, także to kiedyś był. To był 30 lat temu, to był ciężki ciągnik. Teraz to już jest taki, mówię, półciężki. No mamy go już ładnych kilkanaście lat. No sprawuje się dobrze, to jest ciągnik, u nas służy do ciężkich robót. Moc 90 koni w zakresie do 120. Chodzi tylko o podkręcenie pompy i można uzyskać wtedy 120 koni, dlatego że tu jest duża pojemność silnika, bo tu jest pojemność ponad 6300 tam coś litrów na 4 cylindrach. Używamy go do orki, no jest pług taki nielekki, bo jest 4-skibowy pług ciężki, niemiecki pług Rabewerk, bardzo ciężki można powiedzieć, bo jest korpusy, rama jest masywna. No szeroko bierze, bo bierze dosłownie, bodajże ma szerokość roboczą do 1,60 m. Poza tym, no co, można go użyć do ciężkiej talerzówki, można zaczepić kultywator 3-metrowy, za kultywatorem 3 ciężkie brony i on idzie, nie czuje, na przykład dla Jumza to by było za ciężko. Kultywator 20 zębów i 3 ciężkie brony, to już by było dla Jumza trochę, chyba że gdzieś na równym, bo gdzieś trochę jak pod górkę, to niestety Jumz miał za ciężko. Także, no cóż, no. Napęd ma na 4 koła, tak jak mówiłem. W razie tylnie koła łapią poślizg, tak zaczynają buksować, wtedy automatycznie włącza się przedni napęd. Automatycznie się włącza. Ma blokadę tylniego i przedniego mostu, także jak na dłuższych polach i trzeba zblokować, to można zblokować, z tym, że wtedy 4 kołami to ciągnie bardzo ładnie. Nie ma straty czasu i straty paliwa. Natomiast jak się dojeżdża już do zawrotu, to trzeba pamiętać, żeby blokady wyłączyć, żeby nie nawracać na blokadzie, bo to można uszkodzić mosty. Natomiast jeżeli ma też blokadę wstecznego biegu, jakby zaczął na przykład buksować, to można włączyć przedni napęd, zblokować i wtedy automatycznie wtedy wyjdzie do tyłu, bo przód mu dużo dopomaga. I tu jeszcze jest taka rzecz, że jak przedni most jest zblokowany i na wstecznym biegu, to można kierownicą kręcić. Nie ma przeciwwskazań. Można kręcić w każdym kierunku, on wyjdzie po prostu. To jest bardzo dobrze, tu on się bardzo dobrze sprawuje. No cóż powiem, nie jest to awaryjny ciągnik absolutnie. To jest ciągnik mocny, stara konstrukcja niemiecka. To jest ciągnik produkcji enerdowskiej. Rozerwać go się nie rozerwie, bo on ma ramę. Pokażę coś ciekawego. Profil od przedniego obciążnika do tylniego mostu. Łapie normalnie za obudowę tylniego mostu, czyli spięty cały jest, jego się nie rozerwie. Spięty jest cały tym mocnym profilem, bo to jest to dosłownie gruby profil, wysoki. Sprzęgło to ma wspomagane sprężonym powietrzem, tak samo przedni napęd to się włącza przez elektro i sprężone powietrze. No i jak to mówią, to jest taki ciągnik pneumat. Nawet poduszka siedzenia to jest pompowana powietrzem i jak się go uruchomi, to poduszkę można napompować, zasterować. Chcesz wyżej, niżej, to jest po prostu poduszka jest automatycznie, tam jest taki zaworek, można sobie uregulować wysokość siedzenia przez dopływ powietrza. No cóż, najcięższa robota, no to ciężka talerzówka.
Ciężka talerzówka, taka bardzo ciężka. 3-metrowa i daje radę, to tam nie ma problemu. Nie ma problemu. On na drodze to jest bodajże do 40 km, a ma skrzynię biegów, ma 4-biegową, z tym, że ma 4 biegi drogowe, 4 terenowe, oczywiście plus na drogowych i na terenowych też jest, oprócz tych 4 jest wsteczny i poza tym jeszcze biegi są żółwie tak zwane, jest reduktor, że można uzyskać biegi przekładnie, że będzie szedł jak żółw. To jest gdzieś do coś bardzo ciężkiego, tego mało się używa, coś bardzo ciężkiego przyciągnąć gdzieś z bardzo małą prędkością, dosłownie to jest prędkość żółwia, no to tego praktycznie w gospodarstwie to praktycznie do niczego tam nie jest potrzebne, raczej używa się biegów tylko drogowych i terenowych. No orać można z powodzeniem jedynką drogową, bo on ma duży uciąg, ma dużą siłę, ma także tam idzie, nie ma problemu. Naprawy, to znaczy tam dźwigienki sprzęgła żeśmy wymienili, jak żeśmy go kupili, no. Uruchomiliśmy włączanie przedniego napędu, bo tam on praktycznie, znaczy blokadę przedniego napędu, bo napęd on samoczynnie włącza, tylko nie było blokady przedniego napędu, dlatego że tu przewody były uszkodzone. Tu są przewody. Tu jest w ogóle on ma hamulce na przednich tych, no i blokadę ma, tutaj ma blokadę przedniego mostu, to nie działało. Żeśmy wymienili przewody. No i blokada przedniego mostu zaczęła nam działać. No poza tym, co tam drobiazgi, no. Wymianę oleju, no tam wiadomo. To pali niedużo, bo w ciężkich robotach pali w granicach 9-10 litrów. To nie jest dużo. To nie jest dużo. A jednak on uciąg ma ładny. Kuna się nie zakrada, bo on tu stoi na podwórku, dlatego że tam już w stodole to stodoła jest w tej chwili napchana maszynami. Nie ma miejsca, żeby tam do stodoły wjechać. I nie ma takiej potrzeby. Tu jest grube żelastwo, no to z czasem go się pomaluje, no, jak będzie czas. A czasu ja mam bardzo dużo. Ojej, nie wiem wprost gdzie. Co z tym czasem zrobić? Czasem pan wstanie od telewizora. Tak, telewizora to ja raczej na oczy nie lubię patrzeć na telewizor, po prostu nie lubię. Nie lubię, jestem wrogiem telewizora. No cóż, udźwig ma duży, taki pług to podnosi leciutko. Talerzówkę ciężko też podnosi leciutko. Także udźwig na podnośniku ma ładnych parę ton. Kupiliśmy go kilkadziesiąt kilometrów stąd. No i zdawało się ciągnik sprawny, wszystko OC jest, można jechać. Ale to była jesień. Jak kupiliśmy, to była już taka jesień, można powiedzieć, dość późna, bo to był już na dobry listopad. Połowa listopada. Ujechałem kilkadziesiąt kilometrów. Pyk, światło mi zgasły na drodze. A czemu? Żarówka się spaliła. A tam jest halogenówka. No i cóż, bieda jak czapa. Z tyłu mam światło, ale z przodu nie mam. Mam tylko światła postojówki. Na postojówkach, no gdzie człowiek może jechać drogą? A ja pokażę coś. Prosta sprawa. Ten wspornik tak był przykręcony do maski. My założyliśmy od środka i tu było duże drganie. No i cóż, poratowaliśmy się w ten sposób. Syn jechał przodem samochodem, trochę mi świecił, ja zawróciłem na drodze, to było dosłownie, widzieliśmy, że tam gdzieś w oddali majaczą światła, no są jakieś zabudowania. Więc zjechałem z tej drogi, jak to się mówi, bo to była droga dosłownie międzymiastowa. Ruch na drodze jest, no jak jechać na świetle postojowym. Więc zawróciłem, zjechałem na polną drogę, dojechaliśmy do najbliższych zabudowań i tam żeśmy z gospodarzem porozmawiali, że po prostu taka jest sprawa, no, jutro zabierzemy ciągnik, dziś pojedziemy samochodem do domu, no gospodarz zgodził się, żeby zostawić ciągnik przy budynkach. Na drugi dzień kupiliśmy te żarówki,
Założyliśmy żarówki. Ujechałem znowuż kilkadziesiąt kilometrów i znowu mi zgasły. O co chodzi? Drgania były straszne na tym, bo był zamocowany spornik tylko do maski. Więc jak wróciliśmy, już zjechałem do domu, przyprowadziłem go, to Daniel zrobił zmocowanie. Tu zrobił zmocowanie dosłownie do ramy jest. Czyli z maski do ramy jest. Jest To takie jest przewiercone tam w głąb, tak? Tak, przywiercone, tam jest założona plansza z grubiej blachy i wspornik jest, także teraz to jest sztywne, żarówki tak żarówki po prostu paliły się od wstrząsu, bo tu był wstrząs duży na tych spornikach. Bo myślałem, że się wysuwał po prostu kabelek. Nie, wstrząs był, no i żarówka się przepalała, jakoś to dziwnie było właśnie, nie powinno, ale jednak to było takie drganie, że niestety. I od tamtej pory mamy spokój. Założyliśmy te żarówki. No już przecież mamy go kilkanaście lat, także no można powiedzieć, taka przygoda była. Nie, no raczej zamieniać. No po co go zamieniać? Po co go zamieniać? Sprawuje się dobrze w ciężkich robotach i kupić jakiś zachodni ciągnik, części są bardzo drogie. Nowe to w ogóle tam to jest elektronika szalona, wiadomo, z daleka, bo tam serwisy tam. To robiła IFA, bo silnik jest IFA i w ogóle to jest ciągnik bodajże wyprodukowany przez IFA. Pracują, jeszcze takie ciągniki pracują i niektórzy piszą, że i pobiedali, by nawet pisze w internecie, syn się kiedyś doczytał, że kupił człowiek, takim ciągnikiem uprawiał kilkadziesiąt hektarów ziemi. Kupił sobie nowego Zetora 120 koni i jak trzeba orać, to bierze froszryta i jedzie froszrytem, bo zauważył po prostu, że froszryt z samym plugiem idzie lepiej niż ten nowy Zetor, który ma 120 koni. Powiem taką ciekawostkę. Słyszę to już nieraz z rolnikami, rozmawiamy i syn rozmawia, że po prostu te nowe ciągniki, niby on ma te 200 koni, ale w rzeczywistości on ich nie ma. To jest wyżyłowane obrotami tego, tam jakieś dopalacze, jakieś tam, nie chcę tam w to się nawet zagłębiać po prostu. Że to niby ta moc jest i nie jest. Także niestety. Nie chcę tam, jak to się mówi, złej reklamy robić, niech oni sprzedają te swoje nowe tam case'y i nowe John Deere i nowe New Hollandy, ale ja raczej z daleka o nich. Stare było po prostu obliczone, materiały były mocne. To chodziło, może więcej trochę paliwa spalało, ale nie było tak awaryjne. Te nowe niestety. Cały świat idzie na estetykę, na ilość, na to, żeby po prostu to ładnie wyglądało, błyszczało, a w rzeczywistości to mają ludzie z tymi nowymi ciągnikami takie przygody, że to się ukręci, tamto się urwie, także. Albo gdzieś jakiś modułek w elektronice, no i człowiek jest bezsilny. Wtedy trzeba ściągnąć serwis, a serwis łupi kasę. Nic się nie odbywa za darmo. Tu żadnego serwisanta przy tych ciągnikach nie było, jest kombajn. Jak też internauci wiedzą, 81 rok, służy nam też już ładne, no już cóż tam powiedzieć, 19 lat. 19 sezonów pracował u nas, no i nie, powiem krótko, nie było żadnego serwisanta przy nim. Ja i syn mechanicy i nie było wielkich awarii. Jakaś tam wymiana pasa tam, czy łożyska, czy co idzie samemu ogarnąć, wymienić, nie ma problemu. Natomiast z nowymi kombajnami to trzeba bardzo uważać, bo nawet nie wolno umyć, bo gdzieś woda się dostanie i niestety maszyna stoi. Przerabiają kabiny do tych ciągników, proszę pana, co tu jeszcze robią? Wywalają błotniki, żeby był lepszy skręt, bo one nie są zbyt zwrotne. Tu coś wyrzucają, błotnik. Oni coś tu robią? Po prostu tam jest napisane w internecie, nawet błotnik muszą wyrzucić. Jakąś przeróbkę robią w ogóle na tym wąsie, że on po prostu ma lepszy skręt wtedy, no. Kabiny zakładają, jakieś sami robią, bo uważają, że ta kabina przecież jest wygodna. Ludzie mają, wie pan, takiego hopsa
I tak mają czas, że pucuje, wie pan, szczoteczkę od zębów czyści. No ja na to nie mam czasów. Ja widziałem takiego człowieka, co 60 czyścił szczoteczkami do zębów. Dosłownie, proszę pana, dosłownie. Była wycackana, wymalowana. Ale pracował w polu tym? Dzień z nocą się pieklił, proszę pana. Był ode mnie ładnych parę lat młodszy, już proszę pana, 4 czy 5 lat u świętego Piotra. Żarła go ta robota. Nie można tak, proszę pana, to jest ojej, broń Boże, nie może być tu tego błota, wyczyścić szczoteczkę, zgarnąć. Nie mam czasu go na razie umyć, jeszcze go przed zimą umyję, bo jeszcze nie ma zimy, bo szedł z pola, oraliśmy, no nie ma czasu. I co, trzeba znać miarę, tak? Trzeba znać miarę, tak, bo znam, mówię, takiego chłopaka, że ciągniki miał wypucowane, że naprawdę. Na 60 normalna kabina, nie pyłku, kurzu, nic, wymalowane, wyczyszczone ganz. Miał te 62 i każda była wypucowana. Zjadła go ta robota, mój Boże, aż szkoda chłopaka, bo się pieklił dzień z nocą. I krowy miał mlecznej. To jest narzędzie, ono musi pracować, trzeba w nim wymienić olej, czy jakoś tam tarczę hamulca, czy żarówkę, czy no jakiś przewód tam. No nie może z niego lać się też olej, gdzieś trzeba jakieś uszczelnienie, ale nie można też powiedzieć, że to jest moje wszystko. Nie. Człowiek też musi dla siebie mieć trochę czasu. Ja wolę bykiem się zająć niż tymi gratami. Bo ja tymi gratami też już kilkadziesiąt lat się zajmuję. O, byka trzeba wymyć, żeby on na spacer wyszedł, prawda, żeby miał luz w nogach, żeby nie stał w oborze w końcu, bo trzeba dbać o jego dobrostan, żeby on był, jak to się mówi, żeby on się dobrze czuł. Młody jest, też trzeba go pamiętać o tym, tak jak pokazałem dzisiaj. Trzeba go wyprowadzić na spacerek. On musi mnie znać, a ja muszę znać jego, co on może wystroić, bo on rośnie. O, i humor mi się poprawił, prawda? A te graty, to są tylko graty. To są tylko graty, które muszą pracować na nas. I one pracują. Co Jumzie? Jums, stara maszyna, mocna maszyna. Drodzy internauci, to jest stara maszyna, 84 rok. Bardzo dużo wypracowała w tym gospodarstwie. On był oczywiście pod koparką. Z niego była zdjęta koparki, znaczy osprzęt był koparki rolniczej. Czyli miał z przodu spych, a na sobie miał koparkę założoną. No jak ja go kupiłem, to oczywiście bez tego sprzętu. Kupiłem go za Ostrudą. O, to już ładne kilkanaście lat temu. Przedtem miałem Jumza starszego, miałem rok 70 bodajże 6 produkcji, czy 4, nawet 4. Tak, 74 rok produkcji był. No i tamtego sprzedałem, a kupiłem tego. No cóż, on był goły, bez wieszaka do maszyn. Oczywiście te obciążniki też dorobiłem, bo on nie miał obciążników, w ogóle trochę za lekki. Na przodzie stawał mi dęba. Z tyłu nie było tego zawieszenia, nie było nic. Tu za te oczko, tu było założone na to, gdzie ta śruba jest i tu jest ten po prostu do zakładania trzeciego punktu, czyli cięgła tego łącznika. To służy do zakładania cięgła łącznika. Tu są 2 otwory, można założyć wyżej i niżej. Tego nie było, tylko była założona śruba i tu było założone na śrubę duże kółko i tu gość ciągał brony. Jedynie co on robił tym ciągnikiem, to w polu bronowo, jak przed siewem czy po siewie miał ciągane brony. Chwytał łańcuchem za to kółko tutaj, no i jechał. Nie było wieszaka narzędzi, nie było dolnych cięgieł, nie było tych wsporników, po prostu był goły tylny most i tylko tutaj te kółko. No ja to po prostu miałem, bo miałem to gotowe, założyłem to, bo miałem 2 takie kompletne, te jeden poszedł z tamtym ciągnikiem, który sprzedawał, a drugi miałem jeszcze na zapasie, no bo to wtedy było ciężko dostać. Te listwy, te boczne cięgła, tutaj dorobiłem dorobiłem te wsporniki tych cięgieł bocznych, dlatego że tu oryginalne to było zakładane, tu był założony taki wspornik i na krzyż były te cięgła dolne, listwy to były blokowane,
żeby nie latały na boki, na krzyż. To było niepraktyczne, bo jak się pracowało jakimś narzędziem z wałkiem przegaźnika, to musiało być luźne, żeby po prostu te łańcuchy nie złapały za wałek przekaźnika. Ja dorobiłem to dosłownie, tu ciekawostka jest. Tu jest normalnie kawałek szyny kolejowej wsadzony. Z kamera pokażę to. Tu przykręciłem gruby teownik, ściąłem go odpowiednio na ukos. Tu zrobiłem spornik szyny kolejowej, no i te antry. Te kotwy założyłem tutaj, tu jest bardzo mocno. To nawet ten łącznik to zrobiłem sam, bo oryginalny mi się rozerwał. No i poza tym, no co, założyłem te wieszaki, cięgła, no i traktor poszedł w pole. To są bardzo mocne ciągniki. Nie jest on wychuchany, wydmuchany, wiadomo, też z czasem może będę go malował, jak będę miał czas. Jeszcze jedna ciekawostka, ten zaczep dolny też zrobiłem. To nie jest oryginalny zaczep, to jest moja robota. Proszę zobaczyć, jakie tu jest żelastwo. Ja tu materiału nie żałowałem. Proszę, jaki tu jest materiał ładny, wsadzony. To jest oryginalne ucho od belki polowej, bo one miały belkę i to ucho oryginalne. Ja to ucho skombinowałem tutaj, zrobiłem otwory na kuźni. Są duże otwory. No i tu się zakłada po prostu ten hak, żeby zaciągnąć do maszyny, dosłownie. Żeby ciągnąć maszyny. No. Tam spornik, bardzo gruby materiał jest, aż tam złapany jest za most, także tutaj to nawet nie drgnie. Nie ma takiej opcji, gdzie fabryczne zaczepy latają i brzęczą, tutaj nic nie drgnie. To jest robota Romka Partacza. Romek tak spartaczył, ale to już przeszło różne próby. No ciągało się i rozrzutniki obornika i przyczepy ciężkie nieraz, które miały dolny zaczep. To jest naprawdę zaczep bardzo mocny. Tu nie ma, jak to się mówi, żadnego tam drgnięcia nawet. Teraz proszytym ciągamy rozrzutnik obornika, dlatego że ma przedni napęd i jak gdzieś jest na polu mokrawo czy coś, to zawsze łatwiej z tym obornikiem. No ale Jums sobie też radził z rozrzutnikiem obornika. No chyba, że jak było mokro, no to się nie woziło. No poza tym, no co o nim powiem. To jest prosta maszyna w naprawach. Silnik ma 4-cylindrowy. 65 koni, tylko 65 koni, ale uciąg ma dobry. Dzięki temu, że on waży bodajże 3,5 tony, jeżeli się nie mylę. No i ma bardzo dobre przełożenie w skrzyni biegów. On nie ma zwolnic. On nie ma żadnych zwolnic. On bezpośrednio ma napęd z tylnego mostu. Ale w tylnym moście, jak zaglądałem tam przez dekiel, bo wałek przekaźnika wymieniałem, bo robiłem kiedyś blokadę i tam zaglądałem przez dekiel do tylnego mostu, także tam tryby są jak w Kieracie. Tam są takie przekładnie, takie koła zębate, szerokie, naprawdę. Ma bardzo mocny tylny most. No zresztą jaka tu jest końcówka osi, prawda? Jaka tu jest oś gruba. Bo na nich pracują koparki, na tych ciągnikach pracowały. Teraz już raczej mało się ich widzi, są tylko u prywaciarzy, u rolników, bo wszystkie prywatne firmy no to przesiadły na te koparki zachodnie, JCB, Caterpillar, tam najróżniejsze firmy, Volvo, nie Volvo. No a przedtem no to po firmach to były te koparki, po meloracjach, po firmach budowlanych. To były to właśnie koparki na Białorusach. Osprzęt był rolniczy i budowlany, tak zwany bułgarski. Na to mówili Bułgar. Osprzęt bułgarski był mocniejszy niż radziecki, miał wydajniejsze pompy, lepszy udźwig, tam coś takiego tam. Ale już tam w to nie będę się zagłębiał. No tu jest bardzo prosty silnik, jak powiedziałem, 65 koni. Instalacja 12 V, 2 akumulatory szóstki. No cóż, poza tym tutaj prosty w naprawach, bardzo prosty w naprawach. Wszędzie jest dojście, można wszystko samemu naprawić, także nie jest to awaryjny ciągnik. One w ogóle taką miały opinię i po dziś dzień mają, że to były mocne ciągniki. Orałem kiedyś
z kolegą. Kolega miał nowego Zetora 7211. No to Zetor miał tam bodajże 62 konie czy 63, no ale to był Zetor, to uważali tam wtedy, to był nowy ciągnik. A ja miałem ciągnik kilkunastoletni. No i niestety, ja miałem ciężki pług. Miałem ciężko rosyjską trójkę, takie były bardzo ciężkie pługi, rosyjskie, trzyskibowe. Miały duże odkładnie, duże korpusy z tych pługów detowskich. No i mój Jums lepiej szedł, a on z pługiem lekkim trzyskibowym. Ja go potrafiłem zdublować. Także kolega powiedział, maszyna spod siekiery, ale tak dosłownie powiedział, spod siekiery, ale dobrze idzie. Naprawdę one worce były dobre, na górkach, nie na górkach. No chyba, żeby było mokro, no to niestety z jednym napędem, no to niestety było gorzej orać tego. Ale jeżeli było sucho, to on sobie radził i pod górę szedł. Zapięło się, jak to się mówi, depnęło się na blokadę i on szedł. No przygody to ja miałem, bo ja do tego ciągnika zakładałem wyciągarkę i nieraz było tak, jeździłem do lasów wyciągnąć tira, bo gdzieś tam tir załadowany drewnem nie mógł wyjechać. I przyjechały 3 ciągniki i były bezradne. A Romek przyjechał swoim gratem, Jumsem i narobił im wstydu. Podłączył wyciągarkę, uwiązał się gdzieś do drzewa, do korzenia jakiegoś chap i wyciągnął tira. Albo zakopał się na drodze, oparł się ramą lebiotkie o ziemię i też wyciągnął. No i cóż, i taką przygodę miałem, że kiedyś przyjechał, tir siedział tam w sąsiedniej wsi w lesie na składzie drewna. Zima była dosłownie, trochę leżało takiego mokrego śniegu, a pod spodem ta ziemia taka już, jak to się mówi, mróz trochę puszczał. No i ten ciągnik dosłownie tam, tir się zakopał, bo miał przyczepę samozaładowczą, załadowaną drewnem. I nawet drewno zwalił i nie dał rady go wyciągnąć. Przyjechał case'em, 145 koni. No to jak Jums wygląda tam przy takim case'ie 145 koni, prawda? Gdzie była blokada na 4 koła. No i zapiął się tym case'em i nie dał rady tego Volvo z miejsca ruszyć. A ja to Volvo wyciągnąłem. To ten chłopak z tego case'a powiedział, to pan mi narobił wstydu. Tym starym Jumsem narobił pan mi wstydu. Jak ja tu się marnie czuję. Co ten mój case nowy warty? 145 koni, większy niż ten Froszczyt, prawda? I napęd na 4 koła. I zapiął, zblokował 4 koła i w miejscu grzebie się, a tir stoi, nawet nie ruszył go. No i tak się sprawa rozegrała. Ja wyciągnąłem tira, później wyciągnąłem przyczepę z tą załadowaną. Tam było tam ładne kilkadziesiąt metrów surowej osiki na tej przyczepie. No wyciągnąłem to. Jeszcze leśniczy mnie poprosił, żebym poczekał trochę, bo pomogłem podczepić im tą przyczepę do tego tira i oni wyjechali na drogę, doładowali jeszcze trochę na samochód drewna, osiki. No jak już był cały skład załadowany, to leśniczy poprosił mnie, że poczeka pan, bo nie wiadomo, czy on stąd będzie mógł ruszyć. Jak on ruszy, no to ja zaczekałem, oni się denerwowali, ale już oni byli na twardej drodze, na równej, także odczekałem, odjechali, no i było po akcji. Ale na takie akcje to dużo razy jeździłem, gdzie właśnie 2 czy 3 ciągniki nie dały rady wyciągnąć, a ja Jumsem wyciągnąłem dzięki tej starej lebiotce. Także no cóż, ten ciągnik dla mnie bardzo dużo wypracował. Bardzo dużo. I mnie to się podobało, że sam mogę go naprawić. Tam nie było problemu. No dobrze, dziękuję. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza,
Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.